Jurajski to nie jest film o dinozaurach i zaraz Ci to udowodnię. Cześć, dzisiaj opowiem Ci, dlaczego Park Jurajski to nie jest film o dinozaurach. Serio, dinozaury są tam ważne, ale nie są głównymi bohaterami. Zanim jednak do tego przejdziemy, cofnijmy się na chwilę do 1993 roku. To był moment przełomu. Do tej pory efekty specjalne w filmach opierały się głównie na animatronice, stop motion, miniaturach i modelach. CGI było w powijakach. 2 lata wcześniej w kinach pojawił się Terminator 2 z legendarnym T-1000. To był powiew przyszłości, ale wciąż większość branży nie ufała grafice komputerowej. I wtedy do kin wchodzi Park Jurajski. Film, który nie tylko odmienił kino science fiction, on w ogóle zmienił podejście do efektów specjalnych. Na początku Spielberg nawet nie chciał używać CGI. Plan był prosty. Dinozaury miały być stworzone dzięki animatronice od Stana Winstona, a dynamiczne sceny ruchu za pomocą techniki Go Motion, czyli ulepszonego stop motion. Za ten fragment miał odpowiadać Phil Tippett, ten sam, który pracował przy Imperium kontratakuje i Robocopie. Testy wyglądały mniej więcej tak. Ale wtedy do akcji wkroczył Industrial Light and Magic. Pokazali Spielbergowi testowe ujęcie dinozaura w pełnym CGI. Phil Tippett, kiedy to zobaczył, powiedział tylko: chyba jestem wymarły. Ale nie został zwolniony. Zamiast tego zespół ILM stworzył DID, Digital Input Device, coś w rodzaju elektronicznej lalki dinozaura. Animatorzy mogli ręcznie ją ustawiać w różnych pozach, a komputer odczytywał ich ruchy i przenosił je na model 3D. To było coś niesamowitego. Efekty CGI połączone z animatroniką. I tak powstał najbardziej przełomowy film swoich czasów. Zresztą efekty były tak dobre, że cała ekipa pracująca przy nich dostała za nie Oscara. Jeśli ciekawi Cię ten temat, możesz zerknąć w opis filmu. Tam jest link do dokumentu, jak przygotowywano efekty specjalne do Parku Jurajskiego. Ale dobra, dinozaury. Dlaczego to nie one są najważniejsze? Bo to, jak pokazano dinozaury, to mistrzostwo suspensu. Pierwszy dinozaur pojawia się w około 20 minucie filmu. I to nie CGI, tylko animatronika od Stana Winstona. Pełne CGI widzimy dopiero po około 30 minutach, kiedy bohaterowie po raz pierwszy z zachwytem spoglądają na brachiozaura. I właśnie dzięki temu ta scena robi aż takie wrażenie. Wcześniej poznajemy postacie. Doktora Alana Granta, dr Ellie Sattler i dzieciaki. I tu dochodzimy do sedna. Park Jurajski to naprawdę opowieść o przemianie bohatera. Alan Grant na początku nie cierpi dzieci. W jednej z pierwszych scen mówi wprost, że dzieci są irytujące. A potem niespodzianka. Zostaje z 2 dzieci sam w środku parku pełnego dinozaurów. I powoli coś się w nim zmienia. Tim i Lex przestają być przeszkodą. Stają się dla niego ważni. W finałowej scenie w helikopterze Grant przytula dzieci do siebie i bez słów daje znać Ellie: chyba jednak jestem gotowy na własne. To jest właśnie sedno filmu. Nie CGI, nie T-Rex, tylko wewnętrzna przemiana głównego bohatera. Cytując klasyka: jeśli główny bohater nie zmienia się w trakcie historii, ta historia nie jest warta opowiedzenia. I może właśnie dlatego nowe filmy z serii Jurassic World nie działają tak samo. Bo opowiadają historie, w których nikt się nie zmienia. Wszystko jest większe, głośniejsze, droższe, ale emocjonalnie puste. Park Jurajski to nie film o dinozaurach. To film o tym, jak doświadczenia, nawet te najbardziej ekstremalne, nas zmieniają. Jeśli też dorastałeś z tym filmem, daj znać w komentarzu, co najbardziej zapadło Ci w pamięć. A jeśli chcesz więcej tego typu filmów, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przecież tam nie ma dinozaurów. To jest wszystko CGI. Ups!